Dzisiaj zbudujemy dokładnie taki startowy japoński dom w Minecraft. Tutaj masz potrzebną listę materiałów? No wiem, trochę ich jest. A teraz wyświetlają Ci się wymiary potrzebne do tego projektu. Ja jestem Patryk i pokażę Ci krok po kroku, jak go zbudować, więc już teraz zostaw suba, łapkę i jakiś fajny komentarz, a ja Ci na niego odpowiem. Pamiętajcie tylko, że wszystkie wymiary są podawane odtąd, dotąd, później odtąd, dotąd i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to jest zrozumiałe, dlatego bez dłuższego przedłużania przejdźmy do budowania. Na początku zróbmy sobie podstawę. No i na podstawie robimy coś takiego, że tutaj w każdym rogu dajemy sobie okorowane drewno, a później wypełniamy to sobie deskami, żeby to nam wszystko elegancko wyglądało. No i tutaj oczywiście też możemy od razu zrobić podłogę, żebyśmy to mieli już zaopiekowane i żebyśmy nie musieli się do tego wracać. Mamy to zrobione. Teraz podciągamy sobie raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy i raz, dwa, trzy. Zacznijmy sobie od przodu. Jeżeli chodzi o przód, no to tutaj na początku robimy sobie oczywiście wejście i tutaj zrobimy sobie okno. Przejdźmy teraz do lewej strony. Po lewej stronie robimy sobie ponownie coś takiego, no i tutaj robimy sobie okno w taki oto sposób. Przejdźmy w takim razie do tyłu naszego budynku, gdzie zrobimy sobie pojedyncze okno w taki oto sposób. OK, no i przechodzimy do prawej strony, gdzie znowu robimy okna w taki sam sposób lub zabudowujemy całą ścianę. To już zależy tak naprawdę od nas. Teraz dookoła robimy sobie na pewno coś takiego, że obudowujemy sobie w ten sposób, bo to będzie nam potrzebne do kolejnego kroku. Tutaj teraz robimy raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Coś takiego. No i tak o, w tym momencie tutaj robimy w ten sposób, natomiast tutaj możemy wypełnić sobie trawą. Po prostu blokiem trawy możemy sobie tutaj to wypełnić dookoła w taki oto sposób, żeby nam to wszystko ładnie, pięknie wyglądało. Tutaj to już zależy od nas, czy chcemy sobie zrobić zakrętasa, czy nie, i ja sobie to będę robił na przykład w taki sposób, że tutaj sobie ten zakrętas zrobię, no ale wiadomo, możecie, nie musicie. No i teraz tak o, tutaj dookoła lecimy oczywiście w taki sam sposób, czyli obudowujemy sobie tutaj wszyściutko zwykłymi schodkami, żeby to nam wszystko wyglądało. To już jest, wiadomo, element dekoracyjny, ale chcę, żebyście mieli dokładnie tak samo jak ja miałem ten początek, żeby wam to wszystko ładnie wyglądało. Teraz tutaj po bokach dodajemy sobie do góry na 3, do góry na 3, tutaj do góry na 3, na 3, na 3, na 3 i na 3. Oraz tutaj również ostatni element też dodajemy na 3 i możemy przejść do budowy dachu. Jeżeli chodzi o dach, no to na początku robimy sobie tutaj coś takiego, że wyciągamy to sobie tak naprawdę o 1, tu robimy 2, no i teraz po kolei lecimy do góry, ciach, tutaj też możemy sobie zrobić od razu na 2 wyciągnięcie, robimy sobie tutaj do góry, żeby nam łatwiej było to wszystko budować, no i znowu do góry, w taki oto sposób, ciach, ciach, żebyśmy tutaj mieli to zrobione. I tak na razie to zostawiamy. Przechodzimy do tej strony, no i tu ponownie robimy w taki sam sposób, czyli podnosimy sobie tutaj wszystko powolutku do góry, tylko wiadomo, musimy sobie poprzeciągać to, żeby to nam wszystko git wyglądało. Ok, tu możemy sobie znowu przeciągnąć do góry, tutaj znowu jeden wyżej, no i tu wiadomo jeszcze jeden wyżej, tylko o, w taki oto sposób, żebyśmy mieli taki właśnie trochę nagięty ten łuk w taki oto sposób. Jeżeli będziemy potrzebowali to później przesunąć czy coś, no to się przesunie. No i tak wiadomo robimy z każdej strony, czyli tutaj ponownie robimy 2, coś takiego. Tutaj sobie pomogę w ten sposób, żeby mi się łatwiej budowało. Ciach do góry i tutaj wiadomo ciach ostatni element. To mogę zniszczyć. Super, z drugiej strony robimy sobie tak samo. Czyli tutaj robimy sobie na 2. Tu lecimy do góry 1 i mamy to również zrobione. Przechodzimy do tej strony, no i tu z tyłu standardowo robimy tak samo jak z przodu. Tu możemy również sobie to już od razu dodać, żeby było tak samo jak z przodu. Ciach, ciach i tutaj do góry w ten sposób i resztę możemy sobie rozwalić, bo nie będzie nam potrzebna. Czyli tutaj te elementy, ten i ten również możemy sobie już rozwalić. Teraz musimy sobie pamiętać, że będziemy tutaj robili o 1 wyżej, czyli robimy sobie coś takiego i podnosimy teraz tak, żeby tutaj każda kratka była o 1 wyżej niż ta, która znajduje się przed nią. Czyli jak tutaj mamy o coś takiego, no to tu wiadomo będzie na 2, tu znowu do góry, tu na bok, ciach, tutaj sobie wybijamy, ciach, coś takiego, żeby ta kratka czarna była wyżej niż to. No i tu do góry również robimy dokładnie w ten sam sposób.
Tylko tu wiadomo będzie to już troszeczkę cięższe do wykonania, bo będzie tego troszeczkę więcej. Ok, może ja sobie po prostu zrobię w ten sposób, że ciach dodam w taki sposób i teraz tu znowu robimy coś takiego i tutaj ponownie podciągamy sobie to do góry lub robimy w ten sposób, żeby nam łatwiej było zrobić. Ciach, coś takiego. Tutaj znowu podnosimy do góry, tu wiadomo, możemy sobie ewentualnie w ten sposób zrobić, żeby nam było łatwiej. Ciach, ciach, no i tu znowu robimy o jeden do góry w taki oto sposób, żeby nam się to wszystko ładnie zgadzało. No i ponownie podnosimy tutaj ten ostatni już element, żebyśmy mogli przejść do dalszej budowy dachu. Tutaj robimy ciach, 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 ok, mamy to zrobione i coś takiego powinniśmy uzyskać. Teraz na samym początku przeciągamy sobie ten element. Następnie przeciągamy sobie ten element i ten element. W taki sposób. Ok, to mamy zrobione. No i teraz pozostaje nam dopasować resztę tak, żeby to jakoś wyglądało. Czyli tutaj możemy zrobić coś takiego, no i tu wiadomo jeszcze dokręcić w taki sposób. Tutaj znowu robimy coś takiego, że robimy w ten sposób. Tutaj budujemy jeszcze jeden element, chociaż tu bym proponował tak to zabudować całkowicie. I tutaj coś takiego, żeby ten daszek jakoś wyglądał. Jeżeli bardzo się uprzemy, to możemy tutaj zrobić w ten sposób, żeby było takie typowe wystopniowanie. To już tak naprawdę zrobicie jak uważacie. Jeżeli komuś tak będzie to bardziej pasowało, to jak najbardziej możecie. Jeżeli wolicie moją wersję, to róbcie po mojemu i też będzie git. To już każdy ten dach sobie zrobi wedle uznania, ale tak sobie to wszystko tutaj wypełniamy. Nie będę tutaj nic udziwniał, ze względu na to, że pamiętajcie, budujemy domek na start, a nie jakiś profesjonalny domek, który ma być jakiś turbo mega udekorowany. To jest domek, który wchodzicie do gry, trochę sobie bloków nakopiecie i możecie dalej go budować. Teraz tutaj u dołu musimy sobie zrobić taką oto belkę, która będzie przechodziła. No i tu wiadomo, teraz tu nie mamy żadnego połączenia, więc możemy sobie tu doładować coś takiego, no to tutaj oczywiście też sobie to doładujemy, żebyśmy mieli tu takie czarne kwadraty. Niestety z tego nie zrezygnujemy, bo nie mamy za bardzo jak. Natomiast możemy sobie później dalej już to wszystko ładnie połączyć, żeby to wizualnie nam grało. No i widzimy już od razu, że to nam wszystko ładnie zaczyna grać, elegancko, dlatego pozostaje nam przejść troszeczkę do wewnątrz. W momencie, gdy wchodzimy do wewnątrz, no to tutaj zaczyna się już rock and roll, bo widzimy, że tutaj ciężko nam jakkolwiek to sensownie połączyć. Dlatego tutaj oczywiście robimy sobie wypełnienie tam, gdzie możemy, to z desek, oczywiście, żeby tak, żeby nam się po prostu moby nigdzie nie respiły. To mamy zrobione, super, no i tu wiadomo, będziemy musieli to trochę inaczej zrobić, czyli ja tutaj sobie daję schodki z jednej, z drugiej, teraz daję sobie półpłytki z jednej, tylko tutaj jeszcze, dostawiam sobie ciach, no i tu wiadomo, zamykam sobie te elementy, które mi brakuje, żeby mi się tutaj nic nie spawnowało, ale też żeby mi tutaj nikt nie zaglądał. Ok, no to tutaj też teoretycznie mogę sobie to wypełnić. Ok, mam to zrobione. Tutaj również sobie to wypełnię. Tu u góry mi się zepsuło. Ciach, ciach. No i zostaje nam tak naprawdę tutaj ten element. No i tu możemy sobie zrobić takie połączenie w ten sposób. Natomiast tutaj dostawiamy sobie jeszcze coś takiego i to mamy elegancko ograne. Jeżeli chodzi o wnętrze, to tak naprawdę mamy to zrobione. Przejdźmy do tego, jak to trochę udekorować. Ok, żeby to udekorować, no to musimy zacząć troszeczkę od zmian w ścianach. Czyli tak żeby to ładniej wyglądało, to teraz ja sobie edytuję to w ten sposób, że tutaj dodaję sobie białe schodki. Ok, coś takiego. W ten sposób, żeby mi się to ładniej prezentowało. Dobra, no i teraz tak tutaj od góry dodajemy dwie klapy dżunglowe, od dołu dwie klapy dżunglowe, zamykamy, no bo to tak najbardziej japońskie jest. Mi się wydaje, to nawet lepiej wygląda niż te wszystko, co jest zrobione z tego drzewa sakury. Dlatego też w tym kierunku poszedłem, a nie tam w jakieś dekoracje z tego biomu nowego. Moim zdaniem to bardziej wygląda właśnie japońsko-chińsko niż cała reszta. Ok, ciach, ciach, no i tu wiadomo, drzwi też muszą być wstawione takie same. Tu coś chyba o jedno za dużo gdzieś postawiłem, no ale to nic, zaraz znajdę i zepsuję. Ok, jeżeli chodzi o latarnię, no to latarnię ustawiamy sobie tutaj dwie, tutaj jedną w tym miejscu, tutaj
Możemy też oczywiście tutaj na rogach, ale to już nie zalecam, bo trochę za dużo moim zdaniem tego będzie. Chociaż możemy sprawdzić na próbę, ile tu tego będzie. Nie, no już trochę za dużo moim zdaniem. Tutaj jedno, myślę, spokojnie wystarczy. Ok, no i teraz dekoracje dalej. Ja tutaj robiłem to w taki oto sposób, że mniej więcej tak na środku starałem się to wszystko jakoś wyliczyć. Nie wiem, na ile mi to wyszło, na ile nie. Ale powinno wyjść coś takiego. Ok. Mamy to. Git. Tutaj powinien wyjść jeszcze raz coś takiego. No i tu wiadomo w ten sposób. Albo tu nie, tu na 2, sorry. Tu na 2 robiliśmy. Ok. No i tu wiadomo, ewentualnie możecie sobie zrobić to tak, że to sobie przesuniecie. Tu dodacie sobie trawkę. Tu zrobicie tak. No i tu postawicie kwiata. Nie? To już od Was zależy. Tutaj ponownie robimy tak, żeby nam się to symetrycznie zgadzało w miarę. No i tu dodajemy sobie oczywiście ponownie nasze badyle, chwasty, czy jak to tam sobie nazwiemy. Tutaj możemy też sobie dać jeszcze jednego kwiatka, bo dlaczego nie? No i tutaj ponownie, tu troszeczkę inaczej będzie to wyglądało, ponieważ musimy mieć na uwadze, że tu zostają takie 2 dzyndzulce, więc tu możemy zrobić albo coś takiego, albo zrobić to w ten sposób, że to wywalamy i tutaj wszędzie dodajemy trawę zgodnie z naszym zamysłem. To już tak naprawdę od nas zależy, ale myślę, że ten domek naprawdę nabrał fajnego wyglądu już. Dlatego przejdźmy do tego, jak sobie zrobić wnętrze, co tam sobie wstawić. Po wejściu do naszego domku na początku robimy sobie oświetlenie, które ja zrobiłem w taki oto sposób. Teraz tutaj w narożniku stawiamy sobie łóżko, tutaj oczywiście dajemy ciach, 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 z czego to sobie obudowujemy świerkowymi trapami. Tutaj dodajemy sobie statyw, dodajemy skrzynkę, no i tak naprawdę wszystko mamy udekorowane. Ewentualnie, tylko nie wiem, czy ja teraz tak na szybko znajdę. Mam tutaj, dobra. Możecie tutaj sobie dostawić jeszcze coś takiego, a tutaj możecie dostawić sobie drewnianą w taki oto sposób, żeby to lepiej wyglądało i całą naszą chatę mamy gotową. Zobaczmy, jak ona się prezentuje dookoła, wpleciona w krajobraz. Jak widzisz, w pełni gotowy startowy japoński dom w Minecraft wpleciony w krajobraz prezentuje się naprawdę świetnie. Jeżeli też Ci się podoba, to zostaw mi w nagrodę darmową subskrypcję, łapkę w górę i komentarz z pomysłem na kolejny projekt. Inne moje social media znajdziesz w przypiętym komentarzu pod tym filmem. Teraz po prawej stronie ekranu wyświetla Ci się projekt, który zbudowaliśmy ostatnio i widzisz go również w tle. A po lewej widzisz film dopasowany przez YouTube do Ciebie. Na bank Ci się spodoba. Ale oczywiście obejrzyj ten odcinek, który wolisz. Z mojej strony to już wszystko i bardzo Ci dziękuję, że oglądasz mnie do samego końca. Życzę Ci miłego weekendu i do zobaczenia na shortsach we wtorek, środę i czwartek oraz na kolejnym odcinku już w piątek. Siemka.